Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes i zapraszam Was na recenzję zapachów 6 Charlotte Tilbury. No, chcę Wam trochę o tym powiedzieć. Jak tylko się dowiedziałam i powiedziałam o tym w nowościach perfumowych, że takie zapachy wyjdą, to wiedziałam, że będę chciała je wypróbować i że jeżeli wtedy jeszcze nie wiedziałam, dopiero później się dowiedziałam, że taki Discovery Set ma powstać. Mówiłam Wam, że jeżeli powstanie i będzie w miarę w normalnej cenie, to ja go kupię i zrecenzuję Wam ten zapach. Podzieliłam się z Wami na YouTubie informacją o tym, że te próbki już mam i testuję i że nie omieszkam powiedzieć, co o tym myślę. No i Iwona napisała mi, że nie wie, o co tyle hałasu, nic interesującego. I wiecie, różne są opinie i jakby każdy ma prawo do własnych odczuć i każdy ma inny nos i co innego lubi. I też perfumy potrafią inaczej na każdym wybrzmiewać. Więc zawsze lepiej, jeżeli już chcemy coś poznać, sprawdzić to na sobie, ale nie powiem, że mi się nie zapaliła lampka. Oczywiście, że się zapaliła. Zawsze wszystko, co piszecie, ja czytam i analizuję troszeczkę sobie w głowie. Zastanawiam się, biorę do siebie, nieraz przemyślę sobie to, co piszecie. I tu też tak było. No ale zaczęłam je testować. I w pierwszym takim moim odruchu chciało mi się krzyczeć. I już Wam powiem dlaczego. Mamy tu 6 zapachów. Jak widzicie, praktycznie wszystkie są użyte albo do połowy, albo więcej niż połowa, tylko ten jakoś tak low frequency mniej. I już Wam wszystko mówię. Oczywiście będę na bieżąco też psikała, no, ponieważ to są tylko testy, więc ja mam pewną do nich pamięć, ale mimo wszystko. Pamięć mam do nich taką, że ich trwałość jest naprawdę powalająca, bym powiedziała. Utrzymują się bardzo, bardzo długo. I teraz tak, już Wam mówię. Zapach pierwszy to jest More Sex. Słuchajcie, zaznaczmy sobie jedną rzecz. To nie są jakby, jeżeli ktoś nie wychodzi ze swojej strefy komfortu w zapachach i lubi tylko i wyłącznie świeżaczki, to raczej nie jest w ogóle półka dla tej osoby. Ale też jeżeli ktoś poszukuje czegoś wyjątkowego, nowego, jest znudzony takim stricte mainstreamem, troszkę chciałby na pograniczu niszy, może i mainstreamu, ale też nie jakiś hardcore, to moim zdaniem też będzie bardzo rozczarowany. I już Wam mówię dlaczego. Ten More Sex to nie jest brzydki zapach, tylko że to jest 100% męski zapach, po pierwsze. Po drugie, to jest coś dla mnie, ogólnie powiem coś, co może skończyć się dla mnie różnie, ale dla mnie te 6 wszystkich zapachów to są podróbki tego, co już istnieje. Ja jakby nie powiem Wam przy każdym zapachu, co to jest. Przy jednym jestem 100% pewna, przy każdym następnym po prostu Wam tylko powiem, że to znam, że to kiedyś już wąchałam, tylko nie umiem sobie teraz przypomnieć nazwy tego zapachu. A że przewąchałam już bardzo, bardzo wiele zapachów, no to od razu Wam mówię, że to jest More Sex 100% męski. Tu nie idzie to kompletnie w... To jest unisex. Wszystkie one są uniseksami, ale ten kompletnie nie idzie w damską stronę. Więc próbka podaruję Wojtkowi i na nim świetnie one wybrzmiewają.
One ogólnie nie są brzydkie. Jestem w stanie powiedzieć, że wąchałam taki sam, dosłownie według mnie, zapach z marki Loewe. Nie powiem Wam teraz nazwy tego zapachu, ale jest w marce Loewe dosłownie 1 do 1 taki zapach. Zapach numer 2 to jest, słuchajcie, Love Frequency. No i to pamiętam. Ogólnie te zapachy zapadają w pamięć. To nie jest tak, że to nie zapada. Zapada to w pamięć, zdecydowanie. I to jest średniowiecze zapachowe. To jest też, co wszyscy znacie. To znaczy, jeżeli popsikacie się tym zapachem, czy popsikacie nadgarstek tym zapachem, to na 90%, jeżeli w ogóle lubicie perfumy, kupujecie perfumy, wąchacie dużo perfum, ten zapach już znacie. To jest, słuchajcie, zapach z olejku różanego, może inaczej. Kiedyś były takie, słuchajcie, na przykład żele pod prysznic, albo właśnie jakieś takie kosmetyki różane z tym ohydnym, który obrzydził róże większości z nas. Jest bardzo często, jeżeli ktoś się w latach 80. urodził, to bardzo często jest tak, czy nawet wcześniejszych, bardzo często jest tak, że jeżeli widzicie róże w zapachach, to ten zapach skreślacie, bo kojarzy Wam się róża z zapachem tych właśnie starych, syntetycznych, mega syntetycznych olejków różanych. To jest taka róża z pączków, kiedy no, to było takie mega sztuczne. Kiedyś też były takie... Kiedyś były, słuchajcie, takie zapachy do ciast. Nie pamiętam teraz, jak to się nazywało. Były też w takich fiolkach. Waniliowy mógł być, właśnie różany i to się dodawało. I to miało nadać ciastu odpowiedni jeszcze taki zapach i smak podbić. I to jest właśnie ten obrzydliwy zapach różany, którego myślę, że gro nie cierpi. I to jest też podróbka, bo takie coś na rynku już jest. Czy nadal ten zapach jest, nie wiem, ale taki zapach był chyba u Chanel, z tego co kojarzę. Teraz se głowy uciąć nie dam, ale dla mnie to jest po prostu podróba. I jest to naprawdę no nieprzyjemny zapach, dlatego że poszliśmy w inną stronę, poszliśmy dalej. Róża nam się teraz kojarzy z czystością, albo róża bułgarska, która jest przepiękna, cudownie wykwintna, bardzo kwiatowa, a nie właśnie taka słodka. To jest słodkie jak z tego ten dżem różany z pączków. Naprawdę, to jest niefajne. Niefajne. Kolejny zapach, słuchajcie, to jest Joyful, z tego co pamiętam. Joyforia. Joyforia. Tego nie muszę wąchać. Nie muszę tego rozpylać, nie muszę tego wąchać. To są niestety tytany trwałości albo stety, bo jeżeli zapach Wam się nie podoba, to chyba jest niestety. Ten się spodoba, jeżeli, uwaga, ktoś kocha Versace Crystal Noir. To jest kopia, dosłownie, Versace Crystal Noir. A ponieważ mam Versace Crystal Noir, to mówię Wam, że to jest kopia. Utrzymują się identycznie. Identyczny poziom utrzymywania się, bardzo długi. Bardzo, ona tu mówi, że to są w ogóle dzienne, że to jest dzienny zapach. Versace Crystal Noir to raczej jest wieczorowy zapach. Ale ja dzień na dzień też się nim psikam oczywiście. Dziś tak zostało, słuchajcie, zakorzenione, że jednak Versace Crystal Noir to wieczorowy, a Versace Crystal to po prostu są dzienne, świeżynka. Także chyba nie muszę nic więcej mówić i opisywać tego w ogóle zapachu jakoś wyjątkowo, bo to wszystko już macie na rynku i to wszystko już czuliście. Dobra, teraz dalej, to jest zapach, słuchajcie, Magic Energy. Chyba najgorzej mi się utrzymywał ten zapach.
To jest bardzo uniseksowy, już taki nie do końca idący w tą czy w tą. To też już jest. Nie wiem, słuchajcie, teraz nie powiem Wam marki, ale ja to wąchałam już kiedyś. To już jest u kogoś. To jest taka świeżynka, chyba tak, ten był najmniej taki trwały. Był trwały, ale dosyć delikatnie. To jest świeżynka z taką albo miodową, albo jakąś delikatnie waniliową nutą, która dodaje takiej kremowości temu zapachowi. Bardzo świeży, cytrynowo, może troszkę gdzieś tam miętę czuję, taki właśnie a la koktajl może na lato. Ale jestem 100% pewna, że to wąchałam i że to jest jakiś zapach 1 do 1, który już istnieje. Nie potrafiłam, słuchajcie, siedziałam i kminiłam, żeby Wam powiedzieć. I po prostu ja przenosi mnie do tamtego zapachu 1 do 1. Mam tego świadomość, nie mogę sobie po prostu z tej głowy wyłuskać nazwy tego zapachu, a na 100%, jak go nie miałam, to go bardzo dobrze testowałam, bo siedzi mi w głowie. No naprawdę, po prostu to już jest na rynku. I jakby coś, to już jest. Dalej to jest Calm Bliss. I teraz tak, Calm Bliss to jest taki też zapach na pograniczu. Bardziej damski raczej niż męski. No i znowu bardzo mocno mnie przenosi do lat 90., do jakichś takich starych świeżynek, które zaczynały się tworzyć. Wtedy Prym u mnie zaczynał wieść Calvin Klein ze swoimi nowościami. I śmiem twierdzić, że przenosi mnie do lat 90. dlatego, że dla mnie to nie jest 1 do 1, ale czuję nutę Calvin Kleina One. No tak, naprawdę. Nie 1 do 1, dlatego że to jest Calvin Klein One jest straszną świeżynką. Jest pięknym zapachem. Moim ulubionym kiedyś, nie wiem, 5 flakonów jego, słuchajcie, zużyłam. Zaczęło się od mojego brata, który je dostał i po prostu zaczęłam mu odbierać, a później stwierdziłam, że sobie kupię, bo tak mi się podobają. Tyle, że te wyczuwam oprócz tej świeżości, która tam zdecydowanie jest, jakąś taką odrobinę, słuchajcie, słodyczy, ale takiej słodyczy kwiatowej, ale generalnie bardzo mocno świeży zapach. Tak, bardzo mocno świeży zapach. No i znowu skojarzenia dosyć mocne, przenoszenie, to są w ogóle, to co mnie uderzyło bardzo mocno w tych zapachach, to jak one mnie przenoszą, słuchajcie, do moich lat młodości. Nie mówię, że jestem stara, no dalej jestem młoda, ale do tych strasznie lat młodości. Dlatego, że to wszystko jest, nie chcę powiedzieć vintage'owe, bo jak mówimy o vintage'u, to raczej kojarzy nam się Chanel No. 5, która jest nie z lat 80. ani 90. Więc one po prostu są starymi zapachami. Są staro prowadzone, staro formułowane, nie są nowoczesne. Teraz to w ogóle trochę mydłem zajeżdża. Także naprawdę. Ostatni zapach to jest Cosmic Power. To jest też coś, co ja znam. Ostatnio testowałam markę Serge Lutens. No i dla mnie to jest Serge Lutens. Z tym, że kompletnie nie damskie, nie idące w ogóle w damską stronę. To są stricte męskie, moim zdaniem, perfumy, zapach.
Słuchajcie, no i przyszło mi na myśl, jak ten zapach wąchałam, przyszło mi na myśl od razu Serge Lutens. Jestem po testach tego zapachu, ja miałam Féminité du Bois akurat i przyszło mi na myśl, że to jest w ogóle ten sam profil zapachowy. No i teraz tu mam ten Cosmic Magic, Cosmic Power, a tu mam Serge Lutens wypsikane. I dla mnie to jest to samo praktycznie. Słuchajcie, jest odrobina różnicy taka, że jeżeli powąchacie te dwa, to tej różnicy nie wyczujecie. Jeżeli się wąchacie, zaczniecie je na sobie nosić, to wyczujecie. Jeżeli chodzi o Cosmic Power Charlotte, on jest taki mroczno-dymny, natomiast Lutens w efekcie wybrzmiewa, tak jak Wam mówiłam w tym filmie, w efekcie wybrzmiewa bardzo leśno, bardzo mchem, takimi igłami, takim żywicą. Natomiast to nie. Ale jak mam te dwa zapachy i je porównuję, to naprawdę uwierzcie mi, że taki zwykła osoba, która tylko i wyłącznie szuka zapachu ją definiującego i szuka czegoś pięknego i takiego normalnego, powącha te dwa i powie, że są takie same. W efekcie ja czuję różnicę i czuję, że Serge Lutens to jest troszeczkę wyższa półka niż zdecydowanie Charlotte Tilbury. Słuchajcie, moja konkluzja do tych wszystkich zapachów jej jest taka, że kosztują w cholerę. W cholerę. Zobaczcie sobie na Sephorze, jakie są ceny tych zapachów. Natomiast to jest dla mnie poniżej pasa cios. I myślę, że to może być poniżej pasa cios dla wszystkich, którzy się perfumami, zapachami interesują. Ja nie przedstawiam Wam nut, bo nuty Wam nic nie dadzą, jak już nieraz mówiłam. Nuty nie opowiadają historii. Nuty przedstawiają Wam tylko zawartość tych zapachów, ale nie mówią, jak coś wybrzmiewa. W związku z tym Wam powiedziałam o swoich wrażeniach, które, podsumowując, są bardzo negatywne. Dla mnie to są kopie, podróbki tego, co już jest. Z tym, że nie chciałabym, żeby ktoś mnie zrozumiał, że Charlotte usiadła, wybrała ulubione zapachy z rynku zapachów i kazała perfumiarzom je odtworzyć. Na 100% tak nie było. Jeżeli ona mówi, że pracowała z największymi, że bardzo w to dużo pracy włożyła, że chciała uzyskać konkretne efekty, chciała, żeby było ludziom miło i tak dalej, to ja jej wierzę, bo nie mam powodów, żeby jej nie wierzyć. Tyle, że wychodzi na to, że te 6 jej zapachów poprawiających nam humor, który nie poprawi wszystkim, bo te zapachy zapachowo one nie trafiają do masowej publiczności. One trafią tylko do jednostek i to, biorąc pod uwagę, że jednostki, które szukają czegoś niesamowitego, są już zapoznane z tym, co jest, powąchały wiele i mają bardzo wielką świadomość też, to kiedy stykną się z tym, ich rozczarowanie będzie ogromne, bo nie ukrywam, że doświadczenie z tymi próbkami to nie była żadna przygoda zapachowa. To było przegląd tego, co już mamy w innych buteleczkach, dla mnie osobiście. Generalnie nie spodziewałam się niczego wow po tych zapachach. Jeżeli też chodzi o buteleczki, które ona stworzyła, ja o tym nie mówiłam podczas nowości,
perfumowych, więc tylko tak napomknę, gdyby ktoś chciał znać moją opinię, to nic brzydszego nie widziałam. Ja generalnie nie lubię takiej ekstrawagancji, nie lubię takiego gwiazdorstwa w opakowaniach. Jest gwiazdorstwo i gwiazdorstwo. Jest takie, które ma sens, ponieważ cała marka jakby na to wskazuje. I niby cała jej marka wskazuje na coś ekskluzywnego, ale muszę powiedzieć, że zawsze jej opakowania miały styl i miały taki smak. Te nie mają smaku. Moim zdaniem te buteleczki są oderwane od rzeczywistości i ona zaczęła żyć w kosmosie, bo te buteleczki tak wyglądają. Także Iwono, zgadzam się z Tobą. W efekcie zgadzam się 100% z Tobą. Powiedziałaś, że ewentualnie mogłabyś kupić ten, napisałaś mi w komentarzu, ten żółty zapach. Kup sobie po prostu Versace Crystal Noir, który jest dużo tańszy i będziesz miała ten zapach. Także polecam. I dzięki. Buziaczki.